Przylecieliśmy do kantonu na targi. Wsiadamy do metra. Metro jest imponujące, ma 14 linii, trzecie pod względem wielkości po Pekinie i Szanghaju. Długość jest 514 km i codziennie 9 milionów osób korzysta z metra. Największe wrażenie zrobiła na mnie czystość w metrze i porządek, jaki panuje. Jest sprawdzane przed wejściem do metra na bramkach, tak jak na lotnisku, bagaże i wykrywacze metali. Są policjanci, którzy pilnują porządku, ale to nie jest potrzebne, natomiast czystość jest zaskakująca. Wysiedliśmy na stacji metra Beijing-Lu, skąd odchodzą autobusy hop-on, hop-off. To nasz najlepszy sposób zwiedzania na całym świecie. Gdziekolwiek jesteśmy, wykupujemy bileciki na jeden dzień i zatrzymujemy się dzięki tym autobusom w najciekawszych miejscach miasta. Jedziemy teraz wzdłuż rzeki Perłowej, po której w nocy pływają pięknie oświetlone statki turystyczne. Pewnego wieczora przechadzaliśmy się z żoną wzdłuż rzeki i patrzymy, są wędkarze, którzy łowią sobie coś w rzece. Podchodzimy do koszyczka, a tam żółwie. Okazało się, że to są żółwie do restauracji albo na kolację dla Chińczyków. Pierwszym przystankiem, w którym wysiedliśmy, była Góra Białych Chmur, a przed wejściem Chińczycy grają w Zośkę. Ich umiejętności naprawdę są niesamowite. To jest ich chyba gra narodowa, bo w parkach, wszędzie gdzie tylko się da, grają i to kobiety, mężczyzny, to zresztą widać. Góra nazywa się Białe Chmury i nazwę ma ze względu na fakt, że jej zbocza są często spowite mgłą, co rzeczywiście było widać nawet jak jechaliśmy kolejką. Na górze tłumy ludzi, więc poszliśmy zobaczyć widok na kanton, ale okazało się, że nazwa rzeczywiście oddawała Białe Chmury, nie było nic widać, więc zeszliśmy. Najciekawsza była jednak droga powrotna, a nie widok. Wjazd i wyjazd jest bez sensu. Najciekawsza jest trasa i tutaj podziwiać można ogrody, świątynie i przyrodę przede wszystkim przepiękną. Także nie dziwię się, że Chińczycy spędzają tutaj weekendy, bo jest tutaj co robić. Jest 28 km² parku i 30 szczytów do zwiedzania. Wjechać na górę można za 25 juanów, natomiast polecam bardzo zejście pieszo. Ruch pieszy jest tutaj jak na Krupówkach w niedzielę, ale my wybieramy boczne dróżki, które są bardzo ciekawe i nie tak zatłoczone. Po drodze mijamy staw z karpiami, które są rybami cesarskimi i wchodzimy do świątyni buddyjskiej. Chińczycy w ogólności raczej nie są wierzący, a jeśli są, to jest to taoizm, konfucjonizm i buddyzm. Te trzy religie ukształtowały chińską kulturę. Dla Chińczyków najważniejsza jest rodzina i kult przodków. Idąc ulicą w dół, bardzo należy zwracać uwagi na znaki i polecam zagłębić się w boczne ścieżki, bo można przegapić albo ciekawe świątynie, albo jeziorka, albo inne fajne atrakcje, które potem człowiek żałuje, że nie zobaczył. W tej świątyni jest kilka miejsc, gdzie Chińczycy modlą się i koło tych miejsc jest też kilka sklepów, gdzie można kupić ofiary, które składa się bóstwom.
ponieważ jest tu klimat subtropikalny, roślinność nawet jest na dachu i wszystko zarasta bardzo szybko. W świątyni było źródełko ze świętą wodą i oczywiście trzeba było sobie umyć ręce i twarz, aby sprzyjało szczęście w życiu. W takim upale ponad 30 stopni umycie twarzy to czysta przyjemność. Idąc drogą na dół, warto zwracać uwagę na takie bramy, bo to są właśnie ciekawe miejsca, jak byliśmy teraz w tej świątyni. I są parkingi dla samochodów, gdzie można czegoś się napić, coś przekąsić, ponieważ jest to dosyć długa droga w dół i można się troszkę zmęczyć. Chińczycy uwielbiają spędzać czas na wolnym powietrzu, tańcząc, śpiewając, grając. Właśnie trafiliśmy na taki występ po drodze na dół. Wracamy naszym autobusem turystycznym z powrotem do centrum, opuszczając Białą Górę. Przepiękna przyroda. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie w Kantonie, to może tam spędzić miło czas i wyjść na szczyt, podziwiać przyrodę, podziwiać widoki. Jestem zachwycony roślinnością. Jest bardzo bogata, ale nie ma się co dziwić. Kanton leży w strefie zwrotnikowej, więc roślinność musi tutaj być bujna. Jest tu dosyć parno, dlatego że jak deszcze są, to wszystko paruje. Jedziemy do centrum miasta autobusem hop on, hop off i po drodze mijamy bloki stare i nowe. Do centrum zbliżamy się, a największe wrażenie robią na mnie drogi szybkiego ruchu i autostrady, które są na wysokości tam 5-10 piętra na estakadach i te wszystkie autostrady, rozdzielane pasy oraz otoczone są pięknymi krzewami. Po drodze do centrum złapał nas deszcz. Jak to w strefie zwrotnikowej był to krótki deszcz, który ochłodził powietrze i dzięki temu było bardzo przyjemnie. Na ulicach jest bardzo czysto w odróżnieniu od tego, co widzieliśmy w Indiach. Parkowanie jest bardzo przemyślane, z reguły jest to w budynkach albo pod ziemią, albo specjalne wynoszone do góry samochody na parkingach automatycznych. Bardzo podoba mi się pomysł, żeby estakady i pasy rozdzielać krzewami, ale tutaj jest taka pogoda, że rzeczywiście te krzewy są cały czas zielone i pięknie rosną. Potrzeba jednak ludzi do pracy, którzy dbają o to, żeby liście nie spadały bezpośrednio na ulicę, tylko były codziennie pielęgnowane. Te kładki nad autostradami, nad drogami szybkiego ruchu są rzeczami, których chciałbym bardzo widzieć więcej w Krakowie, ponieważ nie tamuje ruchu samochodowego i jest bezpieczne. Ruch samochodowy jest naprawdę duży, ale dzięki tym właśnie kładkom praktycznie nie ma korków. Nawet w godzinach szczytu, gdy dojeżdżamy na targi, nie musimy stać i jesteśmy pewni, że dojedziemy w tym czasie taksówką, w którym spodziewaliśmy się. Jak widać, Chińczycy nie przejmują się przepisami ruchu drogowego, jadą rowerem gdziekolwiek chcą, przechodzą nie przez pasy. Zupełnie tak, jak to było w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Przejeżdżamy przez starą część kantonu, gdzie domy są zachowane w stylu, jaki był kilkadziesiąt lat temu, albo na początku XX wieku jeszcze.
typowa lokalna restauracja, jakich wiele. Też spróbowaliśmy kiedyś jeść, ale było się trudno dogadać, bo menu było tylko przez telefon. Te stare dzielnice już są raczej rzadkością w kantonie, ale są bardzo popularne wśród turystów i lokalsów, bo można tutaj fajnie zjeść, zobaczyć coś innego niż te nowoczesne wieżowce, które są w centrum. Tutaj autobus był trochę problem, żeby zakręcić. Ludzi było mnóstwo, a drogi są tak małe, że nawet taksówki miały kłopot z parkowaniem czy z wjeżdżaniem. A ten dwupiętrowy autobus, podziwiam tego kierowcę, że dawał radę. Zwłaszcza, że te drzewa były tak nisko, przewody, o które można było zahaczyć. Bardzo lubię takie małe uliczki, gdzie toczy się handel i można porozmawiać osobiście z właścicielem, sprzedawcą. Można kupić wszystko od hurtowych produktów wysyłanych bezpośrednio do Europy, hurtowej ilości, chociaż w takich małych sklepikach, poprzez zwykłe zakupy codziennego użytku. Powtórzę jeszcze raz, że nie wyobrażam sobie życia i przechodzenia przez ulicę bez tych kładek wszechobecnych dla pieszych nad drogami czy nad autostradami. I cały czas powtarzam, musimy brać przykład z Chińczyków pod tym względem. Te drogi wielopoziomowe rozwiązują problemy ruchu, chociaż czasami zdarzają się korki, ale rzadko. To są wyjątkowe przypadki. Z reguły ulice wyglądają tak jak w tej chwili. Jedzie się dosyć płynnie. Syn był trochę zmęczony, więc twierdził, że wysiada i pójdzie do hotelu. Natomiast my jedziemy dalej wzdłuż rzeki Perłowej. Hotel mamy bardzo blisko rzeki. Tak wybrałem na mapach Google'a, ponieważ chciałem mieć hotel w centrum, żeby można było wieczorem pójść na spacer i zobaczyć, jak wygląda kanton nocą. I nie rozczarowałem się, ponieważ nocą jest wszystko pięknie oświetlone, bardzo dużo ludzi biega, czy też łowi ryby, a raczej łowi żółwie, jak mówiłem wcześniej. Jest to przepiękna trasa spacerowa, która ma pewnie kilkanaście dobrych kilometrów, ponieważ szliśmy ponad godzinę w jedną stronę i nie mogliśmy dojść do końca, nie wiadomo gdzie się kończy. Wieczorem poszliśmy na jedną ze spacerowych ulic, Beijing Road, gdzie poszukaliśmy Pizzy Hut, ponieważ chcieliśmy coś przekąsić po europejsku. Rodzinka nie za bardzo chciała ryzykować jedzenia chińskiego, nie wiedziała co jest w środku, a Pizza Hut jest chyba wszędzie na świecie taka sama. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy w końcu Pizzę Hut, która znajdowała się na 6. piętrze centrum handlowego. Po kolacji poszliśmy na spacer na deptak i tutaj Chinka zaczepiła syna, aby sobie z nim koniecznie zrobić selfie. Bardzo lubiliśmy korzystać z różnego rodzaju ulicznych sprzedawców soków czy też owoców, natomiast nie byliśmy chętni do skorzystania z różnych dziwnych rzeczy, które proponują na straganach, a zwłaszcza owoców morza, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Powrót do hotelu o 11 wieczór, i widok składki na skrzyżowanie, gdzie rowery czekają na przejazd, aż samochody skończą swoje czerwone światło. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach.
Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.